Położone na urokliwym zboczu wzgórza, w wiejskiej okolicy Kudowy-Zdroju, Pstrążnej, Muzeum na Wolnym Powietrzu zostało założone w 1984 roku jako część Muzeum Regionalnego w Wałbrzychu. Od stycznia 2006 roku działa jako niezależna jednostka kulturalna pod auspicjami samorządu lokalnego Kudowy-Zdroju. Stała kolekcja muzeum obejmuje zabytkową drewnianą architekturę ludową z Przedgórza Sudeckiego. Zwiedzający są oczarowani nie tylko misternymi projektami, które ukazują umiejętności tradycyjnych cieśli, ale także wyborem zachowanych zabytkowych mebli i narzędzi rolniczych pochodzących z XVIII, XIX i początków XX wieku. Muzeum zostało zbudowane wokół istniejącej budowli mieszkalnej i rolniczej, w której znajduje się kuźnia, a jego plan rozwoju obejmuje 17 zabytkowych budynków z regionu Przedgórza Sudeckiego. Jest to jedyny skansen na Dolnym Śląsku. Powstał przy użyciu tradycyjnych domów z Pstrążnej i wzbogacony o zabytkowe drewniane konstrukcje pochodzące z całego Przedgórza Sudeckiego, w tym z takich obszarów jak Kłodzko i Nowa Ruda, rozciągających się na Góry Sowie i Kamienną Górę. Ta inicjatywa pomogła zachować te oryginalne budynki przed utratą. Położony na zboczu wzgórza skansen oferuje malowniczy widok na wszystkie swoje budowle, takie jak ludowy amfiteatr, dzwonnicę alarmową i kaplicę. W najwyższym punkcie stoi zrekonstruowany wiatrak, z którego roztacza się wspaniały widok na Śnieżkę i całe pasmo górskie Karkonoszy. Skansen obejmuje działki, na których uprawiane są zboża. Sezon zbiorów kulminuje w uroczystym święcie znanym jako Cepowisko, odbywającym się w pierwszą sobotę września. Obok skansenu znajduje się łowisko pstrągów i karpi, gdzie odwiedzający mogą spróbować swoich sił w wędkarstwie i cieszyć się swoim połowem. Ponadto na miejscu znajduje się dobrze wyposażona karczma. Zarówno skansen, jak i jego opcje gastronomiczne są dostępne przez cały rok. W budynku kuźni i różnych salach Muzeum Miejskiego w Kudowie-Zdroju goście mogą odkrywać bogatą historię Kudowy poprzez wystawy prezentujące rękodzieło, dzieła artystyczne, obrazy, a także mogą kupować pamiątki. To doświadczenie nie tylko wzbogaca wiedzę dorosłych, ale także stanowi angażującą lekcję historii dla młodszych gości. Położone w pobliżu granicy polsko-czeskiej w dzielnicy Pstrążna, to muzeum na wolnym powietrzu sprawia wrażenie, jakby znajdowało się na krańcu świata. To bardzo ciekawe miejsce, zupełnie inne od tych, które widziałam do tej pory. Jedno chyba na Mazurach podczas wycieczek kolonijnych, ale nie bardzo je pamiętam, więc to miejsce było dla mnie również odświeżeniem pamięci i w jakiś sposób powrotem do czasów dzieciństwa. Podczas eksploracji znajdujemy różne tematyczne eksponaty wewnątrz tradycyjnych domków, które prezentują artefakty używane przez lokalnych mieszkańców od XVIII wieku. Nasza podróż zaczyna się w historycznej kuźni, a następnie w imponującej XIX-wiecznej karczmie z galerią z Szalejowa Dolnego. Z jej balkonu możemy podziwiać oszałamiające widoki na okoliczne łąki, zaledwie przedsmak wielu malowniczych miejsc w muzeum. Dzieci z pewnością będą zachwycone, widząc lokalne króliki i owce zamieszkujące jedną z zagród na farmie. Ponadto jest tam ścieżka edukacyjna o nazwie Ogród Przydomowy Baby Jagi, która przedstawia toksyczne rośliny rodzime dla tego regionu. Aby uczynić spacer po ogrodzie bardziej wciągającym, możesz przejrzeć różne legendy. Jest ich około tuzina do wyboru. Na końcu tej czarującej ścieżki znajduje się uroczy mały domek, o którym uważa się, że jest domem czarownicy z tych opowieści.
Opowiem wam kilka z tych legend. Zaczniemy od opowieści o czarownicy. Opowieść ta zaczyna się od gospodyni, która w rzeczywistości jest czarownicą. W noc świętego Jakuba wszystkie czarownice zbierają się na wspaniały bal, przybywając na swoich latających miotłach. We wsi Słony jedna gospodyni przygotowywała się do tego wydarzenia, gdy parobek zauważył, jak nakłada maść i recytuje zaklęcie. Leć i nie zatrzymuj się. Ku jego zdumieniu wyleciała przez komin. Zaintrygowany, postanowił naśladować jej ruchy i wkrótce poczuł, że unosi go niewidzialna siła. Wkrótce znalazł się pośród tłumu czarownic. Gospodyni zauważyła, że parobek uważnie ją obserwuje i chcąc ukryć swoją tożsamość, przemieniła się w siwego konia. Kiedy czarownice w końcu odeszły, młody mężczyzna wykorzystał okazję, aby złapać konia i zawieźć go do kowala po nowe podkowy. Następnego ranka w majątku wszyscy byli zdumieni, odkrywając, że kobieta ma na rękach i nogach podkowy. W ten sposób stało się jasne, że gospodyni ze Słonego nie była zwykłą kobietą, lecz prawdziwą czarownicą. Drugą z legend jest legenda o żabie w kuźni. W wiosce Słone żaden kowal nie zdołał długo wytrzymać w kuźni. To było dziwne, ale każdy z nich spotkał się z przedwczesną śmiercią, często w ciągu roku od rozpoczęcia pracy. W końcu pan ziemi wyznaczył nowego kowala o imieniu Karasek. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Karaska nie dało się łatwo przestraszyć, jednak postanowił szukać duchowego przewodnictwa przed objęciem swojej roli. Odwiedził on jezuitów, gdzie nie tylko szukał przebaczenia, ale otrzymał także mądre rady. Polecono mu zdobyć poświęconą świecę z Wambierzyc. Nadmienię tylko, że w Wambierzycach również byłam i opowiem wam o nich w kolejnym z moich odcinków. Więc tą świecę miał zapalić w domu i nosić wokół kuźni. Gdziekolwiek wyczułby przeciąg powodujący migotanie płomienia, doradzono mu, aby tam kopał i spalił wszystko, co odkryje. Postępując zgodnie z tą radą, Karasek przeszedł przez kuźnię z zapaloną świecą. Kiedy dotarł do obszaru w pobliżu miecha i zauważył, że płomień się chwieje, zaczął również tam kopać. Po pewnym czasie kopania odkrył stary, żeliwny garnek, w którym znajdowała się obrzydliwa żaba. Karasek bez wahania wrzucił garnek do ognia i od tego momentu spokój ogarnął kuźnię, pozwalając pracować Karaskowi w spokoju wiele, wiele lat. Trzecia legenda to legenda o wodniku. Lokalni muzycy z Czermnej często występowali na niedzielnych potańcówkach w uzdrowisku Kudowa. Bawili tłum czeskimi melodiami. Wracając o świcie, często skracali sobie drogę przez park zdrojowy. Kiedy spacerowali ścieżką przy stawie, przestraszył ich jakiś chichot, który, jak przypuszczali, pochodził od lokalnego ducha wodnego. Aby go odstraszyć, zagrali na swoich instrumentach waltorni i puzonie. Śmiech ustał, co skłoniło ich do kontynuowania drogi. Jeden z muzyków zarzucił sobie róg na ramię, ale wkrótce poskarżył się, że jest on znacznie cięższy niż wcześniej i ma trudności z jego niesieniem. Właśnie dotarli do strumienia w Czermnej, kiedy postanowili sprawdzić, czy jego instrument nadal działa, dmuchając w niego, ale nic nie wyszło. Wydawało się, że jest zablokowany. Przyjaciel zasugerował, aby wlać do niego piwo, aby usunąć wszelkie przeszkody.
co okazało się mądrą radą. Kiedy zaczęli wlewać piwo do waltorni, niespodziewanie pojawił się duch wodny, ponieważ toleruje on tylko czystą wodę. W końcu jest przecież wodnikiem. Dzięki temu muzycy wrócili do domów, nie obciążeni żadnym zbędnym ciężarem. To tylko 3 z wielu legend pochodzących z tamtych regionów. Jeśli będziecie odwiedzali ziemię kłodzką, polecam dorzucić skansen do waszej listy. Będziecie zadowoleni z widoków, jakie tam ujrzycie. No i będziecie mieli okazję dokopać się jeszcze do innych legend tego przepięknego regionu. I jeszcze jedna ciekawostka. Muzeum, które odwiedziliśmy i które przedstawiłam wam w tym odcinku, jest pięknym, starym budynkiem z równie starą, skrzypiącą podłogą w ciągu dnia, ale w nocy, kiedy jest się na dole, u góry ponoć słychać kroki jednego z poprzednich gospodarzy, spacerującego po tej właśnie podłodze. Jeśli chcielibyście to sprawdzić, musicie poprosić właściciela, aby pozwolił wam przyjść tam wieczorem i zostać na parę godzin. To tyle z informacji, które udało mi się wyszukać na temat skansenu i tamtych okolic. Ale jestem pewna, że zamieszkujący tam ludzie znają całą masę innych historii i chętnie je opowiedzą, jeśli tylko o to poprosicie. Ja się z wami już tutaj pożegnam. Wy obejrzyjcie sobie wideo do końca. Przy okazji będę wdzięczna za subskrypcję i jak zwykle usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się!